Odpowiednie miejsce, odpowiedni czas. Tak więc dobrze już wiecie, co będzie tematem dzisiejszego filmu. Dzisiaj wykonam próbę autostradową. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, ponieważ ruch jest dzisiaj dość spory. Sądziłem, że będzie nieco mniejszy. Dzisiaj specjalnie wybrałem się na próbę, ponieważ jest święto w Niemczech. Niestety sądziłem, że tych aut będzie nieco mniej. Mimo wszystko podejmę się próby i spróbuję rozpędzić moje auto do maksymalnej prędkości. Ale zanim jeszcze to zrobię, przede wszystkim pokażę Wam, jakim autem będę wykonywał tą próbę. Dla tych, którzy śledzą już mój kanał od pewnego czasu, nie jest to nic odkrywczego, czym jeżdżę. Natomiast dla wszystkich nowych widzów, którzy nie zostawili jeszcze suba na moim kanale, jest to informacja, która może się przydać. Auto, które za mną stoi, jest to Lexus IS200 z 2002 roku z silnikiem 2.0 155 koni. Nie ma on żadnych modyfikacji, jest on w pełni standardowy, tak więc silnik nie był w żaden sposób podkręcany i powinien generować nadal 155 koni mocy. Ile po tylu latach tej mocy zostało w aucie, nie jestem w stanie określić, ponieważ go nie hamowałem. Auto w tym momencie ma ponad 222 tysiące przebiegu. Prędkość maksymalna, jaką przewiduje katalog, jest to 215 km na godzinę. Auto to posiada skrzynię automatyczną 4-biegową, tak więc wydaje mi się, że jedyne, co może ograniczać prędkość maksymalną w tym momencie, jest tylko i wyłącznie stan zużycia samochodu. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć chociaż te 200 km na godzinę. Dzisiaj jest ruch dość spory na ulicach, tak więc może ta próba być nieco utrudniona. Zobaczymy, do jakiej prędkości uda mi się rozpędzić. Do Niemiec nigdzie jeździć nie muszę, ponieważ w Niemczech się już znajduję. Jestem dokładnie w Niemczech centralnych, w okolicach Hanoweru. Mam obok siebie autostradę, która nie ma ograniczeń prędkości, tak więc mogę sprawdzić auto bezpiecznie. Będę się kierował w kierunku Hamburga dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się rozpędzić do maksymalnej prędkości, bądź też przynajmniej zbliżonej. Tak więc ja się teraz zabieram za przygotowywanie sprzętu do nagrywania i lecimy na autostradę i zobaczymy, na ile pozwoli mi rozpędzić się i droga, i samochód. Mam już sprzęt porozkładany, tak więc w tym momencie mogę za chwilę ruszać. Oprócz testu autostradowego maksymalnej prędkości tego samochodu chciałbym sprawdzić też jego elastyczność, tak więc zobaczymy, jak to auto w ogóle się napędza. Chcę spróbować też zrobić taki mały test, czy guzik Power daje coś w ogóle, czy to jest tylko i wyłącznie taki badziew, który można sobie wcisnąć, sobie świeci kontrolka i nic poza tym. Tak więc zobaczymy, ile faktycznie to zmienia, czy w ogóle coś zmienia. No i przede wszystkim, jak żywotne jest to moje auto oraz czy osiągnie to auto prędkość maksymalną, czy też nie osiągnie. Jedziemy. Dobra, tak więc wjeżdżam w tym momencie na autostradę. Niestety jeszcze zapało mi czerwone światło. Klima wyłączona, dmuchawy powyłączane, tak więc nic to nie będzie mi zakłócać. No to jedziemy. Tutaj już nie ma żadnych limitów, także mogę do spodu cisnąć.
Schowa się czy się nie schowa? Jeszcze mi tu wyjechało auto. Niestety widzę, nie będzie łatwo, jest dzisiaj bardzo duży ruch. Może w drugą stronę będzie nieco mniejszy później. Zobaczymy. No niestety tutaj w Niemczech lubią sobie na spacerki jeździć. Tak więc nie wiem, czy mi się to dzisiaj uda. Jeśli nie uda mi się dzisiaj, będę musiał wrócić do tego innego dnia. Na razie było raptem dopiero 180. No a tu się mocno zakarkowało i widzę, że nie mają zamiaru puścić nikogo. Tak więc będzie ciężko. Cały czas lewy zajęty. To się nie uda dzisiaj. To nie ma sensu. Sobie jedzie 100 na godzinę w miejscu, gdzie nie ma ograniczeń. To jest po prostu głowa mała. To by było na tyle w tę stronę, gdyż już w tym momencie mam ograniczenie, tak więc nie mogę się rozpędzić. Muszę spróbować w drugą stronę. Sądziłem, że piątek, dzień wolny, święto tu w Niemczech, jak nie będzie ciężarówek, będzie dniem, gdzie będę mógł wykonać normalnie próbę autostradową, bez żadnych przeszkód, bez ruchu drogowego. Niestety dzisiaj jest dość duży ruch, jest godzina 15. Sądziłem, że Niemcy będą dzisiaj w domu siedzieć, natomiast im się zachciało podróży i w tym momencie ciężko jest znaleźć taką lukę, gdzie mógłbym się rozpędzić do maksymalnej prędkości. Tak jak mówiłem, to auto tak szybko nie przyspiesza, tak więc potrzebuję spory odcinek, żeby się rozpędzić. Na chwilę obecną było to okolica chyba 180, jeśli dobrze widziałem, tak więc muszę zawrócić i podejmę próbę jeszcze raz. Być może uda mi się strzelić w miejsce, gdzie nie będzie żadnych zawali dróg, tak jak tutaj w tym momencie. Bo tutaj jechałem za autem, które jechało 100 na godzinę, później zmieniło pas i trafiłem na auto, które jechało 120, czyli nic lepiej. Na fragmencie drogi, chcę tylko przypomnieć, gdzie nie ma żadnych ograniczeń. U Niemczech jest to niestety notoryczne, że blokują ruch, nie zważają na innych. Jeśli ktoś uważa, że Niemcy to mądry naród, który faktycznie pozwala jeździć szybko po autostradach, no to się mylą. Jednak w tę stronę też są zawali drogi. Także zobaczymy, na ile odpuszczą.
będzie ciężko, co chwilę mi wyjeżdżają. Więc jak 180 nie mogę się rozpędzić, bo co chwilę ktoś wyskakuje. No, chowaj się, chowaj. Niestety muszę hamować, auto przede mną, król lewego pasa. Człowieku, prawy pas. Nie chcą mi się puścić niestety. Cisną twardo po lewym. Co za mędy, no. Pan w Golfie, widzę, się uparł na lewy pas, nie chce mnie za żadne skarby przepuścić. Myśli, że jest taki szybki. No proszę pana, w ten sposób to my rekordów nie pobijemy. Nawzięty kierowca Golfa, który nie chce uznać wyższości innego auta. W końcu mnie przepuścił. Dość mocny dzisiaj wiatr, także trochę to może utrudniać się rozpędzić. Tego co chwilę wyskakujące auta na lewy pas z prędkością 120 na godzinę nie poprawiają moich szans. To będzie z ograniczenie prędkości, tak więc niestety dzisiaj mi się ta próba nie uda. Tak jak widzieliście, ciężko tą próbę zaliczyć do udanych ze względu na duży ruch na drodze. Mnie to też nie satysfakcjonuje, dlatego postanowiłem, że wykonam tę próbę jeszcze raz, w nieco inny dzień. Dzisiaj jestem pewien, że nie będzie takiego ruchu, ponieważ mam niedzielę rano, do tego jest święto, tak więc liczę, że dzisiaj powinno się udać osiągnąć tą prędkość bez żadnych problemów. No chyba, że będę miał naprawdę pieskie szczęście i trafię znowu na jakichś przeszkadzaczy, którzy uniemożliwią mi rozpędzenie się do pełnej prędkości. Dlatego nie zabieram już teraz więcej czasu, wsiadam do auta i zabieram się na autostradę. Najpierw wykonam próbę elastyczności w normalnym trybie, natomiast później w drodze powrotnej zrobię ten test na trybie Power. W międzyczasie oczywiście spróbuję się rozpędzić do maksymalnej prędkości i zobaczymy, na ile stać moje auto. Dobra, ja już jestem gotowy, mogę w tym momencie ruszać. Niestety zapomniałem dzisiaj jednej kamery, tak więc muszę sobie poradzić bez niej. W tym momencie jestem już na autostradzie. Za chwilę jak wyjadę na główną nitkę autostrady, będę mógł przycisnąć i zmierzyć od razu pomiar od 60. No to możemy cisnąć. Niestety do 150 mi się nie udało, ponieważ na chwilę obecną mam tutaj ograniczenie do 130 jeszcze.
Za chwilę będzie kawałek, gdzie tego ograniczenia nie będzie. Zwolnię wtedy do 100, a może troszkę poniżej i wtedy napędzę się od 100 do 200 i przy okazji też 150. W tym momencie mam znak pozwalający mi rozpędzić się już na maksa, tak więc ciśniemy. Zwalniam do 100 i pedał w spód. Do 150 już udało się, tak więc ciśniemy dalej. Zjedź na prawo. Niestety do 200 mi się znowu nie udało, znowu mam przeszkadzaczy. Spróbujemy jeszcze raz, za chwilę może się schowa. Może go popędzę trochę, żeby się schował. Ale do 200 już wiem, że czasu mi się nie da sprawdzić. Licznikowe. Ciężko, już więcej nie chcę. 205. I tu już mam ograniczenie, muszę hamować. Swoją drogą, naprawdę muszę pochwalić hamulce Brembo. Fajnie hamują, nawet z prędkości 200 na godzinę nie było to problemem. W tym momencie sądzę, że ta prędkość była chyba w miarę taka maksymalna, możliwa, którą mogę osiągnąć tym autem. Za bardzo już więcej się nie chciało napędzać, także sądzę, że w tym momencie chyba mogę zaliczyć to do trochę bardziej udanych. Tak jak liczyłem, dzisiaj jest trochę mniejszy ruch na drogach. Niestety kamera tutaj mi się luzuje. Także nie wiem, co mi się uda z tego nagrać z tej kamery. Jest dokręcona na maksa, mimo to się rusza. A więc trochę teraz damy odpocząć silnikowi i skrzyni. I za chwilę się zawijam i jadę z powrotem. Swoją drogą ściągnąłem nową aplikację do pomiarów. Wydaje mi się, że jest ona też nawet dość spoko. Można sobie ustawić, jakie pomiary nas interesują w ogóle. Możemy ustawić dowolne. Może być to nawet od 55 do 75, jak tylko sobie wymyślimy. Nazwę podam Wam w tym momencie, ponieważ teraz mi z głowy wypadło, jak ona się nazywa. Ja teraz wracam z powrotem na autostradę, na moją nitkę testową i zobaczymy, czy się uda wykonać pomiar teraz w drugą stronę.
Ok, w tym momencie mamy już prostą. Mam nadzieję, że nie wprowadzę dużej dezorientacji zwalniając do tej prędkości i że mnie później puszczą, żeby się napędzić. Ok, 60. No to ciśniemy. W tę stronę jadę chyba z wiatrem, bo się auto trochę lepiej napędza. Wiatr mnie mocno blokuje. Jest chyba jednak trochę bardziej boczny. Kamera w telefonie odpadła, a tu 200 nadal nie ma na guziku. Już muszę odpuścić, to nic nie da, nie uda mi się napędzić do 200 w tę stronę. Niestety musiałem odpuścić, wiatr jest dość silny i mnie trzyma, auto jak widać nie chce się napędzić na tyle, że udało się osiągnąć prędkość. Skrzynie manualne mają większą prędkość maksymalną niż automatyczne. Kiedyś gdzieś widziałem w jakichś danych, że prędkość maksymalna na skrzyni automatycznej jest 205, a nie 215. Jednak nie jestem tego pewien, tak więc nie mogę tego potwierdzić w 100%. Jednak no, te 200 udało mi się osiągnąć, czy nawet okolice 205 w tamtą stronę, tak więc liczę, że będziecie też usatysfakcjonowani. Mnie no, mam trochę niedosyt, jednak satysfakcjonuje ten wynik. Ok, uznajmy, że próba osiągnięcia maksymalnej prędkości została zaliczona. Natomiast chciałem też jeszcze zrobić test elastyczności auta przy danych prędkościach. Niestety z racji tego, że skupiałem się na osiągnięciu maksymalnej prędkości, nie byłem w stanie skupić się dokładnie na aplikacji oraz na pilnowaniu czasów, jeśli chodzi o przyspieszenie od danych prędkości. Do tego byłem tam jeszcze blokowany przez inne auta i tak dalej, tak więc te wyniki nie są zbyt realne. Dlatego postanowiłem, że zrobię w tym momencie stricte próbę tylko i wyłącznie elastyczności i zrobię to w dwóch trybach. Najpierw zrobię to w trybie normal, później zrobię to w trybie power. Na koniec pokażę Wam zestawienie tych czasów, żeby można było ewentualnie jakoś to porównać. Pora podsumować wyniki testu elastyczności tego auta. Chciałem tylko nadmienić, że test ten był wykonywany w miejscu, gdzie było płasko, nie było jakichś tam widocznych wzniesień czy też dołków. Tak więc wyniki te powinny być w miarę miarodajne. W tym momencie pokazują Wam się wyniki pomiaru w trybie normal. A teraz pokazują Wam się wyniki testu w trybie power.
I muszę tu przyznać, że jeśli chodzi o przyspieszenie tego auta pomiędzy 100 a 150, to jest to nawet w miarę żwawe przyspieszanie. Natomiast jeśli chodzi o przyspieszenie 100 do 200, no to tak jak byliście świadkami, potrzeba na to bardzo dużo miejsca. Jeszcze do tego w dzień, w którym ja wykonywałem ten test, był dość spory wiatr, który trochę mnie wstrzymywał. Nie zmienia to faktu jednak, że nie byłem w stanie zmierzyć tego pomiaru 100 do 200 z racji tego, że auta inne mi przeszkadzały. Auto się za słabo napędzało, żebym był to w stanie zrobić na krótszym odcinku, przez co później musiałem trochę zwalniać, trochę gazu dodawać i ten wynik po prostu nie byłby na tyle miarodajny, jakbym go podał, tak więc nie podaję go wcale. Sądzę jednak, że mimo wszystko moja próba się udała, tak więc jeśli podoba Wam się film, zostawcie łapki w górę, zostawcie też suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!